Siema Globetrotterzy i pasjonaci Tajlandii. Słuchajcie, dzisiaj mam mega newsa. W ogóle dzisiaj wyjątkowy dzień, tak zwany Spiritual Day. Ale zanim w ogóle przejdę do omówienia dzisiejszego planu dnia, mam dla Was rewelacyjnego newsa. Słuchajcie, Tajlandia otwiera się od 1 listopada na 46 krajów, w tym Polskę. Także to jest mega news, zaraz chwilę Wam o nim opowiem, ale zanim zdradzę Wam szczegóły, zostawcie proszę suba, ponieważ 80% osób, które oglądają mój kanał, niestety go nie subskrybują, a ja przecież tego vloga nagrywam specjalnie dla Was. No hej, słuchajcie, jest z nami Natalia. Cześć! Cześć! Natalia, dobra, zanim przejdziemy do tego może wyjątkowego dnia, zrobimy jeszcze taki update dla ludzi, którzy, no, mamy tą niespodziankę. Słuchajcie, w końcu Tajlandia się otworzyła, tak? Tak, od 1 listopada, także wpadajcie, rezerwujcie bilety. Ja codziennie sprawdzam dla mojej siostry, bo też chcę, żeby przyleciała. I znalazłaś bilety za? Tak, właśnie, w listopadzie są mega ceny, powiem Wam szczerze. Sprawdzałam z Warszawy do Bangkoku, znalazłam za 300 funtów na 10 dni w dwie strony, więc myślę, że to jest fajna cena. Słuchajcie, znaczy może inaczej, bo teraz mamy na 10, a jest właśnie punkt 10. Powiem Wam jeszcze chwilę o tym update'cie, o tym otwarciu Tajlandii. Natomiast w tym momencie lecimy na medytację, ponieważ mamy lekcję dzisiaj z mnichem i to jest właśnie ta kolejna niespodzianka. Dzisiaj w ogóle będzie dzień pełen niespodzianek, ponieważ dzisiaj jest Spiritual Day, czyli taki bardzo uduchowiony dzień i w związku zresztą widać po moim outficie, tak? I w związku z tym, i Natalii też, tak jak zwykle na czarno, a w ogóle się nie umawialiśmy, nie? To jest jakiś w ogóle przypadek. Słuchajcie, i co? I jedziemy na medytację, ponieważ to też będzie w programie jakby naszej wycieczki sylwestrowej, prawda? Tak. Także jedziemy dla Was przygotować grunt. Pokażemy Wam na story. No, wszędzie Wam pokażemy, gdzie tylko możliwe. No i pokażę Wam zresztą zaraz. Teraz jedziemy porozmawiać o szczegółach, a potem Wam jeszcze opowiemy ciąg dalszy. Okej, do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, w ogóle rewelacyjnie się składa, ponieważ jesteśmy w takim centrum medytacji. Chyba idzie nasz mnich. Jesteśmy w takim centrum medytacji, to się nazywa International Meditation Samui Center i będziemy pobierać lekcje medytacji u mnicha, u jakiegoś wielkiego takiego guru. W związku z tym, że jutro bodajże albo pojutrze będzie taki mega jeszcze dzień, ponieważ to będzie jakiś taki, zresztą dopytam zaraz, ale z tego co słyszałem wcześniej, będzie to jakiś mega taki uduchowiony dzień, bodajże jutro albo w poniedziałek. Natomiast tego vloga zobaczycie jutro, tak, z dzisiejszego dnia, natomiast w środę zrobię taki update dotyczący w ogóle dzisiejszej lekcji, tak, w ogóle może nagram całą tą lekcję dla osób, które w ogóle będą tak jak my chcieli się nauczyć medytacji, tak? Także w środę wrzucę może całą tą lekcję, plus do tego jakieś urywki z tego święta, które odbędzie się jutro albo pojutrze rano, zapomniałem. A teraz lecimy właśnie na tą naukę medytacji, a to dopiero początek dzisiejszego dnia. Yeah, good morning, hi, sawadee krap. Hej, słuchajcie, jesteśmy właśnie u naszego mnicha. This is the master of meditation, and the master is like the high of level because he teach around the world. Even he went in, he has been in Poland, right? Europe. In Europe and Warsaw, in our capital as well. So yeah, that's why I'm really glad of invite our master, and if the group, if you're coming to the Samui, so we will have some lesson, some class with this master. So thank you so much. My name is Punadamo. Punadamo. Punadamo, yes. Yeah, we'll attach some. I hope to see you soon. So, okay, then we have the bad present. We know that our past was not so good. But now we want to have a good future. We want to make sure that our present is good. Because if our present is not good, we have bad things awaiting for us in the future.
Absolutely. and nothing go away. You know, according to the laws of karma, everything I come back. Yeah, with a good time. But all of these things that I mentioned, you know, can be proved, you know, through meditation. No other way. Other way, you have to wait for a long time to see the result. Sometimes. Okay. That's why we would like to show the European people some kind of different mindset. No okej, słuchajcie, już jesteśmy po sesji z Natalią, po sesji medytacyjnej. Jak wrażenia, Natalia? Bosko. Tak, sabaj, relaks. Odwieź mnie do domu. Do domu, ale do którego? Tego. Właśnie, słuchajcie, tutaj mamy, a propos, tutaj mamy 100 ponad domków, znaczy 100 miejsc noclegowych, ponieważ tutaj w Samui Meditation Center są organizowane warsztaty i te warsztaty są 1-, 3- i 5-dniowe, w zależności od nas, jaką opcję wybierzemy. Słuchajcie, możemy tutaj całe 5 dni nawet spędzić w tych domkach, żyjąc jak mnisi, medytując, ucząc się tej całej filozofii. Słuchajcie, no jak dla mnie po prostu petarda. Mało tego, master, czyli ten nasz mnich buddyjski właśnie wspomniał, że ma jakieś też miejsca w górach czy na plaży do medytacji, więc każdy, kto, nawet my, jeżeli tutaj zorganizujemy nawet jednodniową wycieczkę, to tak jak właśnie dzisiaj mamy Spiritual Day z Natalią, to oczywiście również pojedziemy właśnie w takie miejsca typu w góry czy na plaży, czy nawet tutaj w ogrodzie. Mówił też, że są miejsca do medytacji zgodnie właśnie z naturą, żeby jakby to nasze ciało było w harmonii właśnie z tą naturą. Oczywiście też jest możliwość, tak jakby to wstępne założenie było, zrobić na Koh Phangan taki cały spiritual day, ponieważ tak jak mówię, Koh Phangan jest chyba najbardziej taką spirytualną, uduchowioną wyspą w Tajlandii. To na pewno. Dobra, słuchajcie. Idziemy zobaczyć i pokażemy. Tak, idziemy zobaczyć, pokażemy. Słuchajcie, ponieważ jutro, tak jak mnich wspomniał i tak jak ja zresztą na początku vloga, że jutro jest jakiś wielki dzień. Za bardzo jeszcze nie, znaczy zrozumiałem, tylko nie wiem, co on oznacza. Także ja może doczytam jeszcze w internecie albo dokładnie to pytam, co oznacza ten jutrzejszy dzień i wam też powiem. Zresztą jutro rano też będę, czy będziemy i będziemy też nagrywać dla was relacje. Jaki jest plan w ogóle? Słuchajcie, plan jest taki, żeby zadzwonić do centrum Agama Yoga, czyli to jest nawet takie międzynarodowe centrum jogi, które właśnie się mieści na Koh Phangan, na Bali na przykład, i być może nawet dzisiaj pojedziemy na Koh Phangan. Jeżeli nie będzie terminu dzisiaj wolnego, to wybierzemy z Natalią jakieś miejsce tutaj na Samui, żeby się za chwilę udać właśnie na lekcję jogi. No okej, słuchajcie, już wiemy, co dalej robimy. Nie udało się umówić dzisiejszego spotkania na Koh Phangan w Agama Yoga Center. Także no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jedziemy, słuchajcie, do Lamai. Idziemy tutaj na Samui, do miejscowości Lamai. Tam będziemy mieli spotkanie z instruktorem jogi i wytłumaczy nam, na czym w ogóle polega yoga. Może niektórzy ludzie trenują, może niektóre osoby wiedzą tak naprawdę, o co chodzi w jodze, natomiast podejrzewam, że większa część może coś słyszała na temat jogi, natomiast nie od strony duchowej. Nie wie, jak to wpływa również na naszą harmonię ciała, umysłu i ducha. Więc dzisiaj dowiemy się właśnie za chwilę, jak to wygląda. Tak, Natalia? Tak. Dobra, jesteśmy już prawie w Lamai, także wchodzimy zaraz na jogę. Okej, słuchajcie, jesteśmy w centrum jogi w Lamai. To jest Sasha. Sasha Sawadika. Sasha jest z Rosji i prowadzi lekcje nauki jogi. Dzisiaj nam się postara wytłumaczyć, na czym polega właśnie yoga, ale nie od strony fizycznej, chociaż też również, ale od strony duchowej i emocjonalnej. Jak to wpływa na nasze ciało, jak to wpływa na naszego ducha, jak to wpływa na nasz umysł i dlaczego właśnie ta harmonia jest potrzebna dla naszego ciała. Będziemy mówić oczywiście po angielsku, potem przetłumaczymy na język polski. So, Sasha, can you explain us how is the yoga? What's the result when we do yoga? What we can expect? For many people, it's about just body, just lose weight, make yourself like
comfortable, healthy, Like exercises. less stress. Yeah, exercises. But someone prefer gym or someone prefer yoga. But it is about the breathing, about to control your emotions, just to observe your body, observe your the whole spectrum of the feelings, and to learn how to live with this, to learn how to control it sometimes because we need it. And for most of the people in a COVID time, it is the best way for just relax because the stress is up high. I don't know. Yeah. So yoga is about Even the people can use at the home, right? yes, everywhere, anywhere. Just sitting like this, it is yoga. And most of the people think that yoga is about the movement, just breathing, just controlling your thoughts. It's impossible. Sometimes you think Control your- okay, what you're thinking. Yeah. Yeah, it is impossible, but when you move your attention, it is about controlling your attention. This is yoga. And other things, it's just not that important. Looks like kind of meditation, right? Yeah, it is. It is. But yoga, mostly, the Hatha yoga, we preparing our body, our spines, everything to sit still and to keep our muscles, our spines strong enough, to be strong enough and flexible enough. Then we don't think about the body because it is not so comfortable to sit, right, for a long time. Yeah. And meditation sometimes can take really hours. And imagine sitting like this. Like for- lotus Yes. So position. we doing first movement with the body Mhm. to just feel your body, and then we meditate working with our mind. That's important. Wow, looks really good. What about okay? Let's start talk about the body. Yeah. Yeah. What kindness? What good result? What we can expect in our body? Except flexible. We talking about flexible. Yeah, when we talk about the flexibility, for most of the people, they don't want to come to classes because they're shy. They're not strong, they're not flexible, but it is coming with the practice. And when I started, I didn't do anything like splits, push-ups. I had like really weak body. And then time to time, you're just looking at yourself, how you're getting stronger and stronger and stronger. And then your mind also is getting stronger and more flexible. Absolutely. But I remember one time when I invite some of my friends from the gym. They looks like really strong, but they cannot did some yoga exercises. So because it became It's different muscles. absolutely. Yeah. There are so Biology. weak about do some Yes. yoga exercises. Yeah, and it's better to mix it the gym or some exercises with weight and then yoga also. So we do this. We have actually the classes when you can do some workout, kind of aerobic with bands, and then you can just relax, stretch, and so many types of yoga you have there. What kind of yoga? We have like We do have Hatha, it's based. So we have Hatha and Kundalini yoga. Kundalini, yeah. But the Kundalini yoga, the teacher is out now. She will come in a few weeks. We work deep with energy, and it is, for me, I don't really understand it yet. Kundalini. Yeah. But with body, it's more comfortable to work for me because I can see my body, I can feel my body. I think that I can feel, but many times no, not really. The mind is just don't see our some parts of the body. Yeah. Ayurveda is some kind of. Ayurveda is the base. It's actually how it is in English. You can say it in Russian. In Russia, it is philosophy. Philosophy. It's philosophy, where the yoga come from and to the roots from this. Yeah. The rules. Yeah, roots Rules. from this. Yeah. Okay. What about our
mind? What about our soul? I think it's changes. Yeah. It is, but actually, I cannot say that I'm there, you know, I'm in heaven or something, because I'm on my way. But it is, really feel the difference. Before yoga class, we do some singing, the Om sound, right? And when you do this, first, your voice is closed, the chest is closed, everything's just like really rough. And after yoga, you just feel the sound from the deep coming through your, and then you feel more powerful, more, I hope others also do this, but at first you just really don't understand how it's working, but you feel that it's working. So we do like hum. Yeah, we do Om sounds, Om we sounds. sing sometimes, yeah, we also do the bowls, singing bowls, it's also helping. It's exactly like in meditation, Yes, because yes. the Yeah, this vibration. is just, Yeah. we are vibration, so Oh, really? when you do yoga, you just We work with our energy, right? With Yes. the chakras. 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 It also has the chakra yoga, this type of yoga. We have Ashtanga, we have many types of yoga, but basic is Hatha. So Hatha. Hatha. Okay. So we during the exercises we use some vibration, right? Some. During exercises, we use our breathing. Okay. Yeah, which is also kind of vibration, yeah. But after and before, yeah, we do the Om sounds, it's vibration. We can hear the music, we're using some music, some mantras. We also using For the the relaxation. Yes. Yeah. Yes. After yoga, right? Yes. Wow. Yeah, this is massage from the deep inside. Yeah. Yeah, it looks amazing. Really, słuchajcie, ja tak naprawdę żyję już 1,5 roku w Tajlandii i naprawdę jestem aż sam zły na siebie, że mam takie opportunity, mam takie okazje do treningu swojego ciała, umysłu i ducha poprzez właśnie medytację, poprzez jogę, a w ogóle z tego nie korzystam. Tak naprawdę dopiero poprzez Natalię, która, tak jak rozmawialiśmy, jest bardzo uduchowioną osobą, właśnie wpadła na pomysł, czy razem wpadliśmy na pomysł o tym właśnie Spiritual Day, o tym właśnie duchowym dniu, który dla Was będziemy organizować. Ale chyba wcześniej zaczniemy sami jakby z tego korzystać, no bo mieć coś po prostu na miejscu i z tego nie korzystać to aż grzech, tak? Ja widzicie, zamiast na jogę i medytację to wchodzę na siłownię, tak? I Muay Thai. No tak. Tak. Now I understand a little bit. That's beautiful. Yeah, our languages is similar. We a lot of understanding, but we cannot speak, right? That's true. That's That's the point. we have to learn. Yeah. But yoga, we speak same languages, body language. Body languages. Body language. Yeah, body languages. So, Sasha, really thankful for your introduction for our group, for the Polish people. Słuchajcie, no ja mam nadzieję, że wybierzemy się tutaj wspólnie na jakąś lekcję jogi. So it's possible to do on outside, like not indoor, like Yes, but out. in Thailand it is really hot, so it's better to do in the morning, like 6 a.m. Not many people wake up at 6 a.m. But On the beach, for example. On the beach, yeah, it is possible. As I said, sitting like this, it is yoga. Breathing, it is yoga. So it's possible to do anytime, anywhere. So Yes. we can say good morning for the sun and the shine rising. We also have, we can say goodbye for the sun, Yeah. for the sunrise. Sunshine. Yeah. Why not? Yeah. So. Yeah, sounds really good. Słuchajcie, dzięki. No i co? Thank you, Sasha. Thank you. Thank you. Sawadika. Namaste. Namaste, sawadika. Namaste, sawadika. Słuchajcie, właśnie już jesteśmy po naszej lekcji jogi. I będąc w Lamaj, słuchajcie, no nie wypada nie wstąpić na
tak zwaną Hinta and Hinyai, czyli babcia i dziadek, grandma and grandpa Rax. To jest, jak się nie trudno domyśleć, grandpa Rax, czyli dziadek. To jest, słuchajcie, babcia. Z tymi skałami wiąże się pewna legenda, zresztą już kiedyś nakręciłem o tym vloga. Natomiast no co, wracając do naszego tematu, słuchajcie, duchowego dnia. Jeżeli będziemy organizować trip, słuchajcie, to ja myślę, że taki właśnie trip zorganizujemy tak jak to było w pierwotnym założeniu, na Kopan Gan, dlatego że rozmawiałem z Kamilą, zresztą też pamiętacie film o Kamili, jak nie to umieszczę wam linka tutaj u góry, która ma beach bar właśnie na Kopan Gan i ona organizuje, słuchajcie, lekcje jogi na plaży, więc tam możemy sobie zrobić lekcję jogi na plaży, tam ma też 5 łóżek do masażu, czyli po jodze wcześniej rano możemy się umówić, tak jak już rozmawiałem również z tym mnichem dzisiejszym, który ma też koło plaży Hadrin, ma jedną miejscówkę do treningu, do uprawiania medytacji i drugą miejscówkę ma koło plaży Hadiao. Także po medytacji możemy potem podjechać właśnie do Kamili na jogę, na Secret Beach, potem napić się drinka i pójść na masaż, albo najpierw pójść na masaż, a potem napić się drinka. Co więcej, słuchajcie, jeżeli będzie większa grupa, możemy nawet wynająć speedboata, który nas bezpośrednio zawiezie, słuchajcie, i zaparkuje na plaży Secret Beach na Kopan Gan u Kamili, słuchajcie, w beach barze. I tam możemy zrobić wszelkie, słuchajcie, nasze zadania związane z harmonią ciała, umysłu i ducha. Okej, zasłużyliśmy chyba na masaż, lecimy na masaż, znaczy ja lecę na masaż, bo Natalia musi iść do domu robić obiad. Dokładnie. Jezu, to straszne, widzisz? Czemu straszne? No bo ja będę miał nagrodę, a ty nie. Moją nagrodą będzie gotowanie. Także O, to też nie ja jest... kocham gotować. Także Ja też, ale kocham też masaż. Słuchajcie, Trzymajcie się, kochani. no Natalia się żegna, ja jadę na masaż, słuchajcie. Wracam do Chałęg, w zasadzie do Boput i tam są pewne takie miejsca z masażem, gdzie możemy się masować, podziwiając taki widok, słuchajcie, czyli podziwiając morze, podziwiając takie właśnie piękne krajobrazy. Także no co, do zobaczenia za chwilę na masażu. Okej, słuchajcie, czas na zasłużony relaks. Praca nawet z własnym umysłem, z własnym ciałem, poprzez medytację, poprzez jogę też jest wyczerpująca. Także myślę, że po takim dniu pełnym emocjonalnych wrażeń, pełnych duchowych doznań, taki masaż jest jak najbardziej zasłużony. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, ja oddaję się relaksowi. Nie zapomnijcie, słuchajcie, subskrybować mojego kanału. Do zobaczenia na Koh Samui, do zobaczenia na Sylwestra w Tajlandii. Czekam tutaj na Was, słuchajcie, w takich oto pięknych warunkach. Naprzeciwko mamy, słuchajcie, wyspę Kopan Gan, także tam też, słuchajcie, Was zabierzemy. No i co? I trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!